Eddie, miło Ciebie poznać. Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło odwiedzić Twoje gospodarstwo. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy Tobie. Chciałbym usłyszeć od Ciebie kilka szczegółów, informacji na temat Twojego gospodarstwa. Tak w ogóle to jest pani Chui. Jest ona szefem inżynierów odpowiedzialnych za nasze produkty. To jest pan Mo, który także jest inżynierem. Chcemy dowiedzieć się, jaki jest główny profil działalności Twojej farmy, jak duże jest gospodarstwo, które posiadasz i co głównie na nim uprawiasz. Do tej pory mamy ponad 200 hektarów ornej, uprawianej gleby. Mieliśmy skierowani byliśmy w produkcję ziemniaków, potatos. Ziemniaków i teraz, ale ziemniaki są pracochłonne bardzo, no i zamieniamy ziemniaki w kukurydzę, można powiedzieć. Nastawiamy się na kukurydzę, jest tam mniej roboty, mniej przepalania paliwa i mniej motogodzin, można powiedzieć, ale też jeszcze rzepak, groszek, kukurydza, takie uniwersalne, wszystko. Po trochu każdego, żeby można było zebrać etapami, można powiedzieć. Więc to jest tak, że uprawiasz pszenicę lub kukurydzę w danym roku, a w następnym zmieniasz uprawę? My zbieramy raz w roku tylko, tak. Przeważnie to są zsiane ozime odmiany zbóż, a kukurydza, ziemniaki to wiadomo wiosną i zbieram zawsze, tylko że mamy etapy. Zbieramy od lipca od jęczmienia ozimego, następnie zboża, reszta zbóż żyta, sierpień, wrzesień to już bardziej ziemniaki, październik ziemniaki, listopad to właśnie mamy kukurydzę do tej pory. Ile ciągników rolniczych posiadasz i użytkujesz na gospodarstwie? 3. Czyli 2 Deutz-Fahry i 1 Arbos. Jakie to modele Deutza? To jest 6130.4, to jest 4 cylindry, 140 koni. A następny? To jest M620 Deutz-Fahr, M620 Agrotron, 170 koni. I także jeden ciągnik Arbosa. Jaka jest Twoja opinia o ciągniku Arbos P5000? Znaczy, kupiliśmy go jako właśnie taki... Kupiliśmy go jako taki dodatkowy ciągnik, żeby odciążyć tamtego właśnie do tura. Szczególnie pod tym kątem, że do tura coś przewieźć, zawieźć, to jest bardzo fajne. No to co mogę zauważyć, to faktycznie jest ekonomiczny. No to co ja na przykład ostatnio talerzówkę do niego 3-metrową, nie? Udało mi się zapiąć i pojechałem w talerzówkę na cały dzień, zatankowałem po kołorę go. No to średnia wyszła na hektar 4,5-5 litrów gdzieś tak. No naprawdę, aż się zdziwiłem, bo nim gdzieś tak około 11 na godzinę, na jakieś tam 8 cm do 10 max, nie, robiłem i naprawdę fajnie wyszło w spalaniu. Aż się w sumie zdziwiłem, bo nigdy go nie podpinałem pod talerzówkę, zawsze ten duży latał, ale akurat. No. A co to jeszcze fajnego, to co mnie przekonało ogólnie też, żeby go kupić, bo ja mieliśmy ziemniaki. Rozstaw właśnie, regulacja rozstawu kół. To jest ważne. To ważne, bo mamy akurat kopaczkę i wchodzi akurat w rajki 150 cm, nie? I akurat ma idealny rozstaw i no super się tym po prostu kopie. Ile lat ma ten ciągnik? Arbos był kupiony, ja już nie pamiętam, ale 3 lata minęły gwarancji. To chyba 19, no. 4 lata. 3600 motogodzin już ma. Mam takie pytanie, jeśli miałbyś potrzebę zakupu nowego ciągnika, to wybrałbyś ponownie Arbosa? Czy kupiłbym pewnie Arbosa jeszcze raz, to ja rozumiem. Zapewne skusiłbym się, bo przy tych cenach tych nowych teraz ciągników, no to są naprawdę dużo podrożały te ciągniki, no to teraz każdy patrzy na pieniądze, żeby kupić tańszy ciągnik, nie? Oczywiście tańszy. Lusterka na przykład, nie? Żeby były pełne szkła, bo ciężko się skupić u góry i na dół w lusterkach, nie? To jest to, co ja problematyczne. A, linka. To był z linką, ze sprzęgłem był problem. Na przykład linka, musiałby to wejść. Tylko ja wejdę do środka. Okay. To jest trochę syf. Ja mam taki trochę syf, bo to cały czas pracuję. Bo to była linka od sprzęgła. Była tutaj dziura i za długa jest linka. Ja tu zrobiłem dziurę i teraz lepiej chodzi.
że ma luz, ona była bardziej tak ściśnięta była, nie? Jakbym prosił pana menadżera, nie było tego, nie było na przykład blokady, żeby cały czas był włączony, to my sobie zrobiliśmy taki prosty, to parę złotych kosztuje. Gitara. Żeby cały czas chodziło w kopatce przepływ, nie? Bo tu nie było. Tak samo z tego, jak się włącza wałek, że jak się wstaje z siedzenia, to się wyłącza, to żeby też tego nie było, nie? Jak na przykład... To jest zabezpieczenie. Bo to bezpieczeństwo, nie? No okej. Znaczy my kładziemy tutaj odważnik, nie? Na siedzeniu. Bardzo dziękuję za te sugestie. Zbierzemy je w całość, przekażemy je naszym inżynierom i wprowadzimy modyfikacje dla nowych dostaw. Stały przepływ oleju na przykład był tylko przez te sugestie, które były powtarzane. To nie jest tak, że były olewane, nie? Wiem. Tylko oni musieli to wprowadzić dopiero do produktu. No właśnie, bo u nas ogólnie Polska jest taka, że teraz potrzebują duże konie. Tak, właśnie przygotowujemy rozwiązania dla silników Stage 5 oraz amortyzowaną przednią oś. Będziemy też wprowadzać nowy model P7000 w roku 2025. No właśnie, czy na te Arbosy jest 7 lat gwarancji teraz? Tak. Ta oferta została ogłoszona na targach AgroShow we wrześniu tego roku. No to bardzo ciekawe. No to jest bardzo zachęcające, można powiedzieć, bo tu jednak 3 lata gwarancji. To co mnie przekonało, to możesz powiedzieć, to co mnie przekonało do tego ciągnika właśnie to te 3 lata gwarancji. Bo wiedziałem, że ten na przykład 3 lata pochodzi, tak? To już byłem pewny, że mamy tą gwarancję, a to co dalej, no on już mi się można powiedzieć spłacił, tak? On zarobił. Także jestem z niego zadowolony, jeszcze chodzi wszystko, są jakieś szósterki, ale każda maszyna się psuje, wiadomo, prędzej czy później. Dziękuję bardzo. Też dziękuję za miłą tą odwiedziny. Może ja was odwiedzę tam na miejscu. No, okay, you're welcome. Fabryce może chętnie. Ta organizacja to chińskie państwowe, rządowe stowarzyszenie producentów maszyn rolniczych. Dzisiaj obchodzimy 60. rocznicę. Dlatego chcemy celebrować tę rocznicę tutaj w Polsce. Chińskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Rolniczych. So one moment. When we say happy birthday, it's like here because Chinese this means Happy birthday. Congratulations or something. Yes, więc tak robimy, kiedy mówimy happy birthday, bo to jest chiński symbol. Okay. So we talk Chinese first, then we say 快乐。生日快乐 and we can say happy It means 快乐 I means said happy birthday. yes. 客户满意是我们的宗旨。潍柴雷诺祝中国农机协会成立60周年，生日快乐 ，Happy Birthday！ Wszystkiego najlepszego. Powiedziałem, że najważniejsza jest satysfakcja naszych klientów. To priorytet dla naszej firmy. This is like principles in our company. Następnie powiedziałem, że celebrujemy 60. rocznicę Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn Rolniczych. Wszystkiego najlepszego. Więc to jest hodowla krów. Jest tu potrzebny traktor, jeden traktor. Przy krowach pracuje jeden ciąg, one tractor and one ładowarka czołowa. Mixture. A więc tam jest ładowacz czołowy. W zeszłym roku testowaliśmy najmocniejsze wersje Airbusów. One pracowały głównie z prasami do zwijania zielonek. Natomiast w tym roku testowaliśmy mniejsze serie Airbusów podpięte pod pilniki ze względu na ograniczenie stosowania środków chemicznych. Chcemy się jakby to już zabezpieczyć do mechanicznego zwalczania zachwaszczenia w burakach cukrowych. Nie? Tu mamy biogazownię rolniczą o mocy 500 pół megawata, tak, czyli 500 kW. Jest to biogazownia rolnicza, która pracuje tylko i wyłącznie na odpady pochodzenia rolniczego i z przemysłu rolno-spożywczego.
Biogazownia produkuje energię elektryczną i ciepło, które wykorzystywane jest zarówno w gospodarstwie, jak i jest przekazywane też do wsi dla mieszkańców. Tak? My cały czas zmieniamy, tak? Modernizujemy. To w tym czasie też następuje. Tam, gdzie widzimy potencjał, tam zmieniamy coś i ją modernizujemy, żeby była cały czas jak najbardziej nowoczesna. W planach też jest zagospodarowanie ciepła. Tu mamy za naszymi plecami mamy chłodnię i chcemy wykorzystać to ciepło do napędzania agregatów chłodniczych, czyli zastosować tak zwaną trigenerację. Tak, to dobre rozwiązanie. Samowystarczalne źródło energii dla farm. Oprócz tego, że mamy biogazownię, też w przyszłym roku będziemy otwierać farmę fotowoltaiczną o mocy 25 MW na powierzchni 40 hektarów. Tu jest Ursus. Ursus, tak jest. Stara maszyna, ale jeszcze daje radę, też jest węższa. Thank you. You're welcome. Thank you.